Ej, chłopaki, patrzcie! 17-letni Konrad dla żartu robi sobie test ciążowy. Ale wynik tego testu może oznaczać, że Konrad ma nowotwór jądra. Nauczycielki są pewne, że chłopak ma raka. Jak test może coś takiego wykazać? Głupota jakaś! Spokojnie, pójdziemy do lekarza. Nigdzie nie idę, szepcie się! Co to za bzdury? Zrobiłem sobie test ciążowy i mam raka? Za miesiąc przeprowadzamy się do Warszawy. 16-letnia Julia nie chce się wyprowadzać. Jej chłopak wymyśla ryzykowny plan. No, podstawimy jej kolesia. Kogo? Licealiści postanawiają rozdzielić matkę dziewczyny i jej narzeczonego. Ej, ogarnij się, spokojnie. Śpisz z moją narzeczoną? Tak, od dawna byście wiedzieć, codziennie tego do ciebie tu nie ma. Wściekły mężczyzna wierzy we wszystkie kłamstwa i odchodzi. Teraz wiesz, jak to jest, jak się traci kogoś, kogo się kocha. Julia! Po swojemu zróbmy to. Już o mnie wszystko wiesz. Do przodu zróbmy chociaż krok. Ale nie kończący się. Zabawa może trwać po świt. Chyba właśnie tego chcesz. Bądź przyjacielem, a nie kimś, kto odwróci się. Po swojemu zróbmy to. Już o mnie wszystko wiesz. Do przodu zróbmy chociaż krok. Ale nie kończący się. Zabawa może trwać po świt. Chyba właśnie tego chcesz. Bądź przyjacielem, a nie kimś, kto odwróci się. Kaja Jarosik z drugiej A liceum spotyka się z Konradem Muszyńskim z tej samej klasy. Para sypie ze sobą od kilku miesięcy. Dziewczyna jest przerażona, bo podejrzewa, że może być w ciąży i chce jak najszybciej powiedzieć o tym swojemu chłopakowi. Dziewczyno, o Boże, aż tak masz ochotę na seks? Konrad, przestań. Coś ty taka poważna. Ja chyba jestem w ciąży. Dobry kawał, kotku. To nie jest kawał. Ja naprawdę mogę być w ciąży. Spóźnia mi się okres, rozumiesz? Kaja, ty ciągle mówisz, że jesteś w ciąży. Masz jakąś obsesję. Co ty brydzisz? A to, że ciągle mówisz, że jesteś w ciąży, a potem nagle okres. Bo robimy to bez zabezpieczenia? Wszystko się może zdarzyć. Bo oboje nie lubimy gumek. A zresztą wiesz, że uważam. Przeze mnie nie mogłabyś być w ciąży. A przez co? Przez dziurę ozonową? No, na przykład. Przestań. Tym razem okres spóźnia mi się już tydzień. Kupiłam testy ciążowe. Aż tyle? Na wszelki wypadek. Poczekaj tutaj, to zajmie tylko chwilę. No okej. Boję się. Nie bój się, jestem tu z tobą. Chłopak Kai uwielbia się wygłupiać i ze wszystkiego robi sobie żarty. Dziewczyna jest na niego zła, bo miała nadzieję, że chociaż dziś przez chwilę będzie poważny. Stary, chodzisz do damskiego kibla? Kaja robi testy. O kurde, chłopie, to grubo. No ej, tak właściwie, to jak się je robi? No to się sika, co nie? Nie wiem, nigdy sobie jakoś nie robiłem. No ja też nie. To dawaj, chodź, zrobimy sobie. Zgłupiałeś. No chodź. Daj mi spokój z tym ciężarnymi. Spadam stąd. mięczek. Ja se zrobię. Konrad to jest mega świr. Zawsze sobie jaja robi, a na miejscu siedzi najwyżej minutę. Fajny z niego koleżka, ale gdyby moja laska sprawdzała, czy jest w ciąży, to umierał ze strachu i nie robił sobie jaj. Zdenerwowana Kaja szuka Konrada. Chłopak tymczasem jest zaskoczony wynikiem testu, który zrobił sobie dla żartu. Co? No, wiek klęski, nie widzisz? Zrobiłem sobie test. Jak to zrobiłeś sobie test? No spotkałem Kubę i pokazałem mu te twoje testy, no i tak wpadłem na ten genialny pomysł i sobie zrobiłem. O co chodzi? Powiedziałeś mu, że mogę być w ciąży? No tak? Nie chcę, żeby cała szkoła o tym wiedziała. Naprawdę tego nie rozumiesz? No, dobra, luz. Nikomu nie powiem, co wyszło, jak chcesz. Nie wiedziałem, że to taka tajemnica. A tak w ogóle to co wyszło? Masz w brzuchu małego Konradka, czy nie? W przeciwieństwie do ciebie nie. Mam dość Konrada. Jest zwykłym pajacem. Nigdy nie da się z nim porozmawiać, bo zawsze robi sobie jaja. A co gdybym była w ciąży? Też by się śmiał? Nie wiem, o co chodzi Kai. Znowu panikowała jak zwykle. A przecież nie jest w ciąży. Za to ja jestem. I trzeba się mną opiekować, bo będę matką. Mama przywozi do szkoły Julię Szewczyk z licealnej pierwszej C. Kobieta od dłuższego czasu jest w związku z mężczyzną z innego miasta i zdecydowała się zamieszkać u niego. Właśnie dzisiaj postanowiła porozmawiać z córką i powiedzieć jej o przeprowadzce. Za miesiąc przeprowadzamy się do Warszawy. Co? Dlaczego? Kochanie, przecież wiesz, że mieszka tam Rafał. No i co z tego? My mieszkamy tutaj. No i to właśnie się zmieni, kochanie, bo nie chcemy z Rafałem spotykać się tylko na weekendy. Chcemy sobie ułożyć życie. A ja? Ja się nie liczę? Może ja też sobie chcę ułożyć życie? Mam tu chłopaka. Ale Julia, przecież ty masz 17 lat, kochanie. No i co z tego? Nie jestem twoim robotem.
Ja rozumiem, że Sebastian jest bardzo miłym chłopakiem, ale znajdziesz sobie jeszcze niejednego chłopaka, zapewniam cię. Mamo, jak ty nic nie rozumiesz, ja sobie życia bez niego nie wyobrażam i nigdzie się z Krakowa nie ruszę. Owszem, ruszysz, kochanie. Mamo, błagam cię, zniszczysz mi życie. Julia, nie dramatyzuj, dobrze? Nie dramatyzuj. Mama, Wszystko jest w nie rób porządku. mi tego. Słuchaj, kochana, za miesiąc przeprowadzamy się do Warszawy i to już jest postanowione. To się jeszcze okaże. Wiedziałam, że Julia nie będzie się chciała przeprowadzić. Musiałam jej o tym powiedzieć stanowczo. Wiem, że teraz jest jej przykro, ale zapomnij o swoich koleżankach krakowskich, zapomnij o Sebastianie, zaaklimatyzuje się w nowej szkole. Ta nastolatka, a wiadomo, w tym wieku wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie. Nigdzie się nie wyprowadzam. Choć miała uciec z domu albo nie wiem, co zrobić, to zostanę w Krakowie i w mojej szkole. 17-letni Konrad jest bardzo zadowolony z tego, że wynik testu ciążowego, który zrobił, jest pozytywny. Uważa, że to bardzo zabawne i chce, żeby wszyscy natychmiast się o tym dowiedzieli. No zrobiłem sobie test i 2 kreski. Sprawdźcie to. Ja pierdzicie, faktycznie. Jak to jest możliwe? W sumie to nie wiem, ale zrobię taką bekę z tego. Wszyscy się dowiedzą, że jestem w ciąży. Może mnie ze sprawdzianów zwolnią, a przy okazji z WF-u. Ej, stary. Co jest? Co ty? Zrobiłeś sobie test ciążowy? No patrz, Kaja robiła. Wziąłem je jeden, sam zrobiłem. Wyszło, że to ja jestem w ciąży, a nie ona. O, ja pierdolę. Konrad, przestań. Ale o co ci chodzi? Jeszcze pytasz? Kto pyta, nie błądzi. Nie denerwuj mnie. Przestań mnie szarpać, w ciąży jestem. Przestań się wreszcie wydurniać. Trochę poczucia humoru. To nie jest śmieszne. Jak możesz wszystkim gadać, że robiłam sobie test? Może jeszcze ogłoś to przez radiowęzeł. Musiałem im wyjaśnić, skąd mam testy. Nie chodzi tu o ciebie, tylko o mnie. No właśnie, zawsze chodzi tylko o ciebie. Bo to ja jestem w ciąży, a nie ty. Wiesz co? Mam już ciebie dość. Wydurniaj się dalej, ale beze mnie. Ale co chcesz mi powiedzieć? Że z tobą zrywam, Konrad. I to nie jest żart. Nie możesz ze mną teraz zerwać. Nie teraz, kiedy będziemy mieli dziecko. Lepiej idź do psychiatry. Nie wiem, o co jej chodzi. Przecież wiem, że nie jestem w ciąży, ja sobie robię. Kaja zawsze miała poczucie humoru, a teraz oburza się jak jakaś sztywniara. Mam nadzieję, że to tylko na chwilę. Przecież dziecko powinno mieć oboje rodziców. Ja nie chcę, żebyś wyjeżdżał. 16-letnia Julia jest załamana. Dziewczyna dziś dowiedziała się o przeprowadzce do Warszawy, ale nie ma zamiaru nigdzie wyjeżdżać. Rozmawia o tym ze swoim starszym chłopakiem Sebastianem i najlepszą przyjaciółką Luizą. Ej, ale ja serio myślałam o tym, żeby uciec, ale ile tak można żyć? Tydzień i co potem? Ej, mama na pewno ci tego nie zrobi. Wymyślimy coś. Ej, wiecie co? Idę do Żabińskiej. To jest w końcu nasza wychowawczyni. O tak, to jest super pomysł. No przecież wytłumaczę twojej mamie, że ona nie może cię teraz zabrać ze szkoły. Myślę, że to nic nie da. No ale zawsze można spróbować. To jest masakra. Mama nie może tak po prostu wjechać z Julką. Nie wyobrażam sobie, że ona tak nagle wyjedzie. Strasznie ją kocham i naprawdę chcę, żeby tu została. Julia nie chce się rozstawać z Sebastianem, którego bardzo kocha. Postanowiła porozmawiać ze swoją wychowawczynią Jolantą Żabińską. Liczy na to, że nauczycielka przekona jej mamę, by ta zrezygnowała z przeprowadzki. Usiądź sobie może tutaj, dobrze? Powiedz, co się stało. No bo chodzi o to, że moja mama chce, żebyśmy się przeprowadziły do Warszawy i to za miesiąc. I chce, żebym się przeprowadziła razem z nią, ale ja nie chcę zmieniać szkoły. No ja rozumiem, to są bardzo trudne momenty, ale twoja mama jeszcze mi o niczym takim nie mówiła. No właśnie i ja właśnie chciałam prosić, żeby pani z nią porozmawiała, wytłumaczyła, że nie mogę zmienić szkoły. No, ale dlaczego nie możesz? No bo ja bardzo lubię tą szkołę, mam tu przyjaciół, chłopaka. Nie chcę tego wszystkiego tak zostawić, a zwłaszcza Sebastiana, ja go kocham. No ja rozumiem, ale musisz o tym wszystkim porozmawiać z mamą, powiedzieć jej o swoich No ja obawach. już z nią rozmawiałam, ale ona wcale nie chce mnie słuchać. To pani musi jej o tym powiedzieć. No ale ja przecież nie mogę jej do niczego zmuszać. To ona podejmuje decyzję. No tak, ale może jej pani powiedzieć, że nie można zabierać uczniów w trakcie roku szkolnego, że to dla nich bardzo trudne, no żeby przynajmniej do wakacji poczekała, błagam panią. No dobrze, mogę z nią porozmawiać, ale naprawdę niczego nie obiecuję, bo to ona podejmuje ostateczną decyzję. Ja mogę ze swojej strony tylko opowiedzieć jej, że to jest dla ciebie bardzo trudna sytuacja. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Myślałam, że Żabińska mi pomoże, ale już widzę, że to nic nie da. Muszę coś wymyślić, żeby mama zmieniła zdanie, no bo sobie coś zrobię. Nie mogę żyć bez Sebastiana. Konrad z licealnej drugiej A, który dla żartu zrobił sobie test ciążowy, świetnie się bawi i udaje, że jest w ciąży. Nie przejmuje się tym, że jego dziewczyna miała dość wygłupów i rano z nim zerwała. Wow, chłopie, ale się ta twoja ciężar szybko rozwija. Mężczyzn to podobno szybciej idzie.
To może zacznij pieluchy kupować. No i wózek oczywiście. Tym to się już Kajusia zajmie. Kaja będzie świetnym ojcem. Prawda, kochanie? Odczep się ode mnie. Dzień dobry. Do klasy przychodzi nauczycielka biologii Barbara Gruszka. A cóż to, Konrad, tak przytyłeś przez noc? Jestem w ciąży, pani profesor. Konrad, proszę cię. A ja serio jestem w ciąży. Konrad, przestań się wygłupiać, dobrze? I wyjmij to, co tam masz pod spodem. Dobra, Dziękuję. proszę. Kochani, zapiszcie temat dzisiejszej lekcji. Rozmnażanie roślin okrytonasiennych. Rozmnażanie to mój ulubiony temat. Konrad, to są żarty na poziomie podstawówki, proszę cię. Jeśli chodzi o rośliny, to one mają wiele przystosowań co do sposobów rozmnażania, ale bronią się też przed samozapyleniem, czyli zapyleniem słupka przez pyłek pobrany z pręcika tego samego kwiatu. Proszę pani, a może być tak w przyrodzie, że to słupek zapyla pręcik, czyli odwrotnie? A do czego zmierzasz? No ogólnie to chodzi mi o to, czy to może być w przyrodzie tak, że to babka zapyla faceta i to on Konrad, jest w ciąży. przestań. O co ci chodzi, kochanie? Interesuję się biologią. To chyba jasne, że chcę wiedzieć. Słuchajcie, wiecie co, no wszystko to można wytłumaczyć. Co prawda nie możemy tak do końca powiedzieć, że to samica zapładnia samca, ale w przypadku koników morskich na przykład, to właśnie samica w obrębie jamy brzusznej samca składa jaja i właśnie tam dochodzi do zapłodnienia. No i po kilku miesiącach takiej męskiej ciąży wykluwają się śliczne młode koniki morskie. Kurde, to ja chyba jestem konikiem morskim. Konrad, Ale ja naprawdę jestem w ciąży. Zrobiłem test i wyszedł mi pozytywny. jak to zrobiłeś test? Niech go pani nie słucha. No po prostu zrobiłem test, no i wyszedł mi pozytywny. Pani profesor, czy ja będę sławny? Konrad, kiedy zrobiłeś ten test? Dzisiaj rano, ale pani ma poważną minę. Że coś naukowcy się powinni mną zainteresować. Nie sądzę. Dobrze, kochani, wróćmy może do tematu lekcji, dobrze? Nie cieszy się pani, że ma taki okaz w klasie? Kochani, narysujcie w zeszycie szkic budowy kwiatu pojedynczego na podstawie tulipana. Dobrze? Macie to w podręcznikach na 213 stronie. Pani we mnie nie dowierza. Będę sławny. Nie było mi do śmiechu, ale to nie dlatego, że ja nie mam poczucia humoru. Tylko że wynik tego testu może oznaczać bardzo poważną chorobę. Pozytywny wynik testu ciążowego, jeśli wykonuje go mężczyzna, może świadczyć o chorobie nowotworowej i to jest bardzo poważna sprawa. Muszę jak najszybciej porozmawiać o tym z wychowawczynią Konrada. Julia nie może pogodzić się z tym, że będzie musiała rozstać się z ukochanym i wyjechać wraz z matką do Warszawy, gdzie kobieta chce ułożyć sobie życie. No i co? 17-latka jest na nią wściekła. Uważa, że matka jest samolubna i nie liczy się z jej uczuciami. No tak, Sebastian, ja nie chcę, żeby ona nas rozdzieliła. Ja też nie, słuchaj, mam plan. Jaki? Twoja mama przeprowadza się ze względu na tego faceta, no nie? No tak, Więc gdyby go nie było, to byście się nie przeprowadzały. tak. No to prosta sprawa, trzeba się go pozbyć. No ale co, mamy go zabić? No co ty, spokojnie, wystarczy, że się rozejdą. Kochanie, jesteś najmądrzejszy na świecie. Musimy zrobić coś, żeby się rozstali. No Tylko tak. co? No, tego jeszcze nie wiem, ale coś wymyślimy. Kocham Julkę i nie dopuszczę do tego, żeby przeprowadzała się do Warszawy. Jeśli jej mama uważa, że możemy się rozstać, to niech się sama rozstanie z tym swoim typem. Wszyscy zapewne doskonale wiecie, że Ziemia... W czasie lekcji geografii 19-letni Sebastian zastanawia się, jak doprowadzić do rozstania mamy Julii z jej narzeczonym. Uważa, że to jedyny sposób, by dziewczyna nie musiała się przeprowadzać. Licealista rozmawia o swoim pomyśle z kolegą Pawłem Kwapińskim. Masakra. Straszna egoistka, nie? No. No ale to co, będziecie teraz musieli zerwać z Julką? Nie no, co ty, stary, nie wyobrażam sobie tego. No to zrób coś. No właśnie chciałem, żeby matka Julki zerwała z nim, bo wtedy nie będą się musiały przeprowadzać. Ale to... Paweł, może byś nam podał 2 przykłady następstw ruchu obiegowego Ziemi? To jest ten podział na lata. Znaczy jak jest rok jako jednostka czasu. No dobrze, rozumiem, co chcesz przez to powiedzieć, że czas potrzebny do obiegnięcia Ziemi wokół Słońca to 365 dni, Tak. No. Bardzo dobrze. Ale musimy również pamiętać o innych następstwach, na przykład... No ale to co zrobisz? No właśnie nie wiem, bo wiesz, ona jest strasznie w nim zakochana, a on strasznie mu zazdrosny. To najlepiej jakby zerwali. Z zazdrości. Tak, najlepiej to by było, jakby miał $1 000 000, ale nie mam. No ale ja serio mówię, patrz.
Jakbyś podstawił kogoś, kto udawałby kochanka, no to by się wkurzył i by zerwał. Jak myślisz? No naprawdę. No nie wiem, może coś Sebastian, Tak? teraz ty? Może byś nam podał, powiedział wszystkim, jak nazywamy drogę, po której Ziemia porusza się wokół Słońca? To jest ta... orbita. Orbita, no bardzo dobrze, ale proszę cię, skup się, tak? A ty nie jedz, schowaj te kanapki. No ale patrz. Skoro jest, No dobrze. skoro jest taki zazdrosny, to podstawisz kogoś, żeby udawał jej kochanka Ej, stary, to jest dobry pomysł. i wtedy się i z nią zerwie. To jest zajebisty pomysł. Tylko teraz pytanie kogo? Ciebie. Co? No, stary, nadajesz idealnie. Ale ja mam 19 lat, ona ma 40. Fuj! No stary, o to chodzi właśnie. Jak on zobaczy, że ona ma młodszego kochanka, to wtedy na pewno się zerwie. Ale mam z nią iść do łóżka? Nie, no co ty, stary, to jest matka mojej dziewczyny. Już mi leżyło. No to dobra, coś pokminimy. No, pokombinujemy i będzie dobre.